Jest, teraz powinniście, no i super. Teraz już nam działa, widzę, że jest licznik, także tak, na początku Was przedstawię. Dzisiaj rozmawiamy już nie po raz pierwszy z Julii i Mateo, znanych, podejrzewam, że niektórym może jeszcze nie, albo niektórzy nie chcą się przyznać, że znają, z tak zwanego żółto-czarnego YouTube'a. Słuchajcie, ostatnio rozmawialiśmy dużo, nawet bardzo. Przy tym wywiadzie tekstowym mieliśmy naprawdę sporo tematów, ale chciałbym zacząć od tego jednego, od którego tak naprawdę zaczął się pomysł na live'a, czyli od kwestii, w ogóle potem Wam pokażę tylko, bo zrobiłem sobie naprawdę w bardzo polowych warunkach wszystkie pytania i tak dalej, wyślę Wam zdjęcie, jak to stanowisko wygląda. Ale tak, chciałem zacząć od kwestii zaufania w związku i tego, jak wchodzić na tak zwany level wyżej, jak zacząć eksperymentować. Bo rozmawialiśmy wtedy dokładnie o tym, że pytałem Was o to, jak namówić, może namówić to jest złe słowo, jak zaproponować swojej drugiej połówce na przykład trójkąt albo spotkanie z inną parą i powiedzieliście mi wtedy, że to jest kwestia na jakby większy temat. No to właśnie chciałbym w tym momencie to jakoś rozwinąć. I wiecie co, troszkę dalej mi Was, ale mam nadzieję, że to zaraz pójdzie. Mam nadzieję, że to zaraz pójdzie, albo mam nadzieję, że to normalnie widać, bo troszeczkę mi Was dalej przerywa. Halo, halo. Jest. Halo, halo, usłyszałem. Znaczy ja myślę, że pierwsza rozmowa. No, od tego trzeba na pewno zacząć, bo wiesz, mówienie o trójkącie czy o czworokącie daleko, 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 jeżeli chodzi o ten poziom zaufania. Natomiast w ogóle najlepiej byłoby zacząć od eksploracji własnej seksualności, czyli po pierwsze rozpocząć od rozmowy, co kręci drugą osobę. Bardzo ważne jest wysłuchanie, już nie tylko mówienie, ale też słuchanie, żeby dokładnie słuchać w to, co mówi partner, partnerka. I od tego trzeba zacząć, czyli najpierw poszukiwanie tego, co lubimy nawzajem, a jak trochę się poeksploruje to wspólne szukanie, to jak najbardziej potem można próbować iść dalej. Natomiast chyba w każdym wywiadzie czy wszędzie powtarzamy, że takie pójście o ten krok dalej, czyli w zaproszeniu kogoś do siebie do łóżka, to musi być ten etap, kiedy już jest wszystko przegadane, kiedy nie ma żadnych przeciw i są tylko 100% za. Tak samo jeżeli chodzi o znalezienie osoby, która ma dołączyć, ona też musi być to najlepiej, przynajmniej według naszego doświadczenia. Możemy mówić tylko to, co mówimy, to tak samo ta osoba dobrze by była znana, a nie byłaby to jedna wielka niewiadoma, bo nawet jak w parze się spotkamy z taką osobą, a nie wiadomo jak ta osoba będzie reagować, to mogą się pojawić różne dziwne sytuacje. Tak. I można później żałować. No chyba najbardziej, że jak już się posunąć do tego, żeby zaprosić kogoś do siebie, bo to ma być tak ogólnie, że to jest na plus dla pary, która zaprasza kogoś do swojego życia seksualnego. Czyli to ma być urozmaicenie życia seksualnego pary. Nie na zasadzie jakiegoś wybryku, tylko okej, mamy to, zgadzamy się w tym, podoba nam się to, spróbujmy rozwinąć się, pójść o kawałeczek dalej i znaleźć kogoś, kto będzie działał na tej samych wibracjach, będzie chciał w ten sam sposób seksu co my, no to wtedy można próbować. Natomiast my żeśmy się przygotowywali do tego grubo ponad 2 lata, także wiesz, to nie jest coś, co przyszło nam nawet z naszą seksualnością, z tym, co teraz mamy, co robimy, to i tak najpierw zgłębialiśmy wszystkie tajniki między sobą, poszukiwaliśmy. Dokładnie. Co lubimy, czego nie lubimy. Kwestia 100% zaufania do siebie też jest bardzo ważna. Nie też wiele rzeczy z przeszłości, jakieś naleciałości, które mamy, a nie wiemy skąd na przykład, a nami kierują, także warto je też No bo tutaj jak kłania się, to jest tak szeroki temat, to jest tak, wiesz, wrzuciłeś temat, jak namówić, jak przejść z pary. Wiesz, te pytania dać szczegółowo, ale chciałem tak na razie włożyć, wiecie, rozpocząć temat. Tak, no to jest tak, że wiesz, kolejną jakby bardzo ważną rzeczą, która jest w przypadku poszerzania grona w łóżku, jest kwestia poczucia własnej wartości. Nie? No bo teraz tak, wyobraźmy sobie prostą sytuację.
i to będziemy walić prosto z mostu. Postaramy się to delikatnie, ale prosto z mostu. Nie ma problemu. Facet. Idziemy do łóżka w tego trójkąta, ja nie mam poczucia własnej wartości, drugi facet po prostu robi, wymiata, wiesz, potrafi pół godziny ciosać drewno, w ogóle wspaniale się zajmuje. I tu trzeba mieć poczucie własnej wartości, żeby nie oszaleć, nie? Żeby nie mieć potem problemu z tym, że kurde, a jednak nie dopiąłem, wiesz, do tej drugiej osoby. Czy byłem gorszy, czy w jakikolwiek sposób nie mieć żadnego poczucia wstydu przy czymś takim, czy po zakończeniu nie narobić sobie samemu po prostu problemów. I dlatego tak długo jakby z tym walczyliśmy, bo ja miałem problem z poczuciem własnej wartości. Jakby gdzieś to wynikało oczywiście z życia codziennego, z dzieciństwa, ze wszystkiego. To jest ogrom po prostu tematów, ale dopiero kiedy byliśmy w 100% pewni, że możemy to unieść oboje, to żeśmy w to poszli. I dokładnie może być w drugą stronę, kiedy są dwie dziewczyny i jeden facet po prostu, nie wiem, facet zajmie się bardziej, tak żeśmy słuchali czasami znajomych, wiesz, facet zajął się bardziej drugą partnerką, która nie była tą pierwszą partnerką i wiesz, i ta pierwsza, ta prawdziwa, ta wiesz, zahaczona, miała z tym duży. No więc jeżeli w to iść, no to musi być 100% zrozumienia, pełnego zaufania, żeby nie narobić sobie problemów, nie? Żeby to wszystko jest dla wszystkich, ale trzeba naprawdę do tego dobrze przygotować. Dokładnie, żeby potem czasami nie żałować. Pewnie. A słuchajcie, są takie etapy na przykład, bo załóżmy, że nie, na potrzebę chwili przyjmijmy, że jest para, która rzeczywiście weszła jakaś taka duża rutyna do związku. I chcą o tym jakoś porozmawiać, chcą wejść na jakiś taki właśnie wyższy etap, chcą coś urozmaicić, to jakby jest forma, od czego to można zacząć, od czego jakby jak wejść na ten poziom, jak zacząć o tym rozmawiać w ogóle i jak w konsekwencji dojść do tego takiego wyniszczenia tej rutyny. Szczera rozmowa to jest podstawa. Po raz kolejny, jak ze ponieważ wszystkim. chyba gdzieś jest w ludziach ten problem tkwi, że ludzie nie rozmawiają między sobą. Tkwią w wieloletnich związkach, a nie potrafią rozmawiać między sobą, co lubią w seksie, czego nie lubią. I No myślę, bo o że seksie to jest... się nie rozmawia ogólnie. Tak. Prawa, że tak powiem. No. Właśnie, to może właśnie jak... O, bo chwilę teraz już jesteście, dobra, bo chwilę was wyłączyło. To w takim razie jak zacząć rozmawiać? Ja wiem, bo rozmowa, ale niektórzy mogą mieć opór i jak zacząć o tym w ogóle rozmawiać? Oczywiście pytam na bazie waszej, to także wiecie, jak u was to może poszło, albo na ile myślicie, że to może pójść w innych parach. Z tobą porozmawiać o seksie. Wiesz co, tutaj jest dosyć ciężko na naszym, znaczy inaczej, i ciężko i łatwo, ponieważ wcześniej jakby, ja teraz troszkę odwrócę o sobie, wcześniej nie rozmawiałem nigdy o seksie, a wchodząc w ten związek Ale ja też nie rozmawiałam. z Julii, poczęliśmy go od tej właśnie najszczerszej rozmowy i nawet uczyliśmy, jak to wygląda w tych takich schematach społecznych właśnie. Jak Julii mnie bardzo mocno zaskoczyła, jak kiedyś w którejś rozmowie powiedziałem, że gdzieś któraś dziewczyna lepiej zrobiła mi loda i ja się czułem, wiesz, na takiej zasadzie, że kurwa teraz, czemu ja to mówię, przykrość Julii, taki typowy schemat, nie? Typowy schemat, że teraz jak coś takiego, a Julia odpowiedziała, ja pierdzielę, no zajebiście, że wreszcie mi o tym powiedziałaś, bo wtedy powiedziałaś, będę mogła, wiesz, coś zmienić, ale żeby, no to musimy wiedzieć, co nam się podoba, a co nam się nie podoba. Dopóki tego nie powiemy, no to nie jesteśmy w stanie. To nie mogę cały czas robić tak, jak robię, a ty przytakujesz i udajesz, że jest dobrze, tylko musisz mi powiedzieć, jak lubisz, co chcesz zmienić. I jakby finał finałów jest taki, że jeżeli nie porozmawiasz, to i ty nie masz przyjemności z tego, no bo nie do końca ci odpowiada ta technika czy ten sposób. A dziewczyna to zawsze wyczuje i to jest w obie strony, wiesz, no jeżeli nie zadowalasz partnera już w tym takim związku partnerskim, tym takim troszkę dłuższym, to da się. To już jest tak, że no to wiecie, no to te pierwsze uniesienia się kończą, potem gdzieś owszem wchodzi ta rutyna, ale ta rutyna też pozwala na większe czucie siebie nawzajem i wtedy zawsze wyczujesz, no to nie do końca pasuje, okej, no to jeżeli nie pasuje, lubisz to, dobrze to robię, no okej, spróbuj tak, przesuń się tak. Wiadomość
to jest właśnie, nam teraz jest łatwo o tym mówić, bo my jakby to praktykujemy na co dzień, czyli rozmawiamy o wszystkim, o każdej technice, o tym, co robimy. Natomiast pamiętam, jak to było wcześniej, Tak. te pierwsze takie przełamanie się, żeby powiedzieć, że chcę coś inaczej, no Była obawa gdzieś. była tam obawa, właśnie, ale to jest że- ta właśnie obawa tego schematu społecznego. Tak, nie? tak. Wiecie, ale to jakby też zaczęliście o tym rozmawiać w końcu, więc czy to jest kwestia tego, że rzeczywiście musiało być kilka, jak to przed chwilą powiedzieliście, kilka tych jakby związków, kilka etapów, kiedy to nie wyszło i nagle jest boom, jesteśmy naprawdę otwarci z człowiekiem, który, nie wiem, trafił na takim samym etapie życiowym na nas, czy to jest raczej kwestia po prostu osoby właśnie, czy trafienia na czas może, trafienia na etap w życiu? Zaczęliśmy w sumie nasz związek, że szczerą rozmową, dosłownie od samego początku powiedzieliśmy sobie, ja powiedziałam, że już mam dosyć swoich poprzednich związków, właśnie ukrywania jakichś rzeczy albo nie mówienia głośno o jakichś rzeczach. Nie chcę po raz kolejny w coś takiego się rzucać. A dla mnie to było niesamowite zaskoczenie. I tak mi się to spodobało, że tak, idę w to. Pewnie gdzieś tam, jak ktoś zgłębia te nasze wywiady, to podawaliśmy informację, że nasz związek tak naprawdę zmienił się z takiego partnerskiego tylko i wyłącznie spotkania na seks, coś bardzo mentalnego i bardzo mocno duchowego. Także my jakby od drugiej strony to zaczęliśmy i to chyba też był jakiś duży plus u nas, że nie mieliśmy oporów z tym mówieniem. Jakby nie zakładaliśmy, że będziemy, że tak nas serca połączą i tak, wiesz, energia i wszystko. Nie zakładaliśmy tego, więc mieliśmy taki totalny flow do wywalania wszystkiego kawę na ławę, bez jakichkolwiek ogródek. Dokładnie. A co jeśli na przykład pojawią się wątpliwości w czasie, że jednak na przykład zgodzi się partner na to, żeby pójść ten etap i jakby zaprosić na przykład inną parę do sypialni, a potem się okaże, że pojawią się rzeczywiście właśnie wątpliwości. Po tej rozmowie, że tak powiem, etapu przed, to co z etapem po? Co wtedy, kiedy rzeczywiście pojawi się ten właśnie problem, który zahaczyliśmy tylko, czyli o to, że po się jakby pojawi z tym poczuciem własnej wartości. Wybaczcie, mam straszną tendencję do zaciągania pytania. W każdym chodzi mi o to poczucie własnej wartości i o to, jak rzeczywiście to potem rozmawiać, właśnie jak potem przejść do tego, żeby nie mieć z tym problemu, bo na przykład ktoś się zgodzi na ten trójkąt, ktoś się zgodzi na zaproszenie innej pary, ale potem się okaże, że jest z tym na przykład problem i to jednak nie jest tak fajne, jak miało być. Dopóki nie spróbujesz, to też się nie dowiesz. To jest pierwsze, nie? Zawsze Jeżeli nawet jeżeli jesteś umówiony już na konkretną datę, jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to lepiej się wycofać z tego. Lepiej się wycofać niż zrobić coś wbrew sobie i później żałować. zawsze się można wycofać. Tak. To nie są rzeczy wiążące, wiesz, na zasadzie spotkamy się i musisz to zrobić, bo nic nie musisz, bo jeżeli cokolwiek, to jest to, o czym mówimy o tych 100%, jeżeli cokolwiek w tobie mówi nie, to malutkie 1% i tak urośnie do 100% po. I to jest właśnie to, że nie może być tego 1%. Nie może być nawet tego 1%. Mam takie, może już... Aha. Jeżeli już właściwie twoje pytanie było takie, to się wydarzyło i mamy jakiś tam niesmak, Tak. wiesz, po raz kolejny jakby wracamy do samego początku. Trzeba usiąść, przegadać to, powiedzieć, że jednak nie do końca, ale wiesz, przekuć to też w sukces, że fajnie, że wiesz, postawiliśmy ten krok dalej. Okej, nie jest to dla nas i nie będziemy kontynuować, ale dziękuję tobie, dziękujemy za to doświadczenie. Może to doświadczenie nie było zbyt, wiesz, superaśne, a wręcz jakieś tam takie kwaśno-gorzkie, ale można to przekuć po prostu tak samo w coś dobrego. Czyli spróbowaliśmy, nie wyszło, nie pasuje nam na to, idziemy dalej, szukamy czegoś Albo innego. może też się skupić na rzeczach, które się właśnie nie podobały i co było nie tak i też może się skupić na tym, i szukać w tym jakiegoś Bo to wiele nam problemu, mówi, nie? Bo właśnie przegadać, co się nie podobało, czy zbytnie zaangażowanie, czy kwestia jakiejś tam fizyczności, bo tych ograniczeń zarówno fizycznych, jak i mentalnych mamy bardzo dużo. Każde wywalanie siebie poza tą strefę komfortu jest dobre. No. Zawsze będzie jakimś lustrzanym odbiciem naszego życia i pokaże nam, gdzie mamy ten problem. I wiesz,
teraz jesteśmy, to fajnie jest to eksplorować, bo, wiesz, bo widzimy, że problemy, które nas spotykają, rozwijają nas. Natomiast wracamy do tego, żeby być na tym etapie, żeby problemy czy zło, które nas osiąga, nas rozwijało, no to trzeba naprawdę już wejść na etap wysoko własnej wartości, żeby to no, nie zniszczyło ani związku, ani ciebie samego. Aczkolwiek muszę dodać jeszcze jedno zdanie. Czasami jest tak, że nawet dobrze się coś takiego wydarzy, bo niektóre związki nie powinny być przez lata ciągnięte, a takie coś, co nie wyjdzie, może być niesamowitym, fajnym takim, wiesz, w cudzysłowie gwoździem do trumny danego związku, tylko że ta trumna to jest piękny statek, który dryfuje po morzu i jest potrzebne, żeby się po prostu gdzieś tam rozstać. To też jest bardzo istotne. Jak ty ładnie mówisz. Może Tutaj tylko widzę w komentarzach, że Juli, masz naprawdę milion komplementów odnośnie tego, jak dobrze dzisiaj wyglądasz. Znaczy w ogóle. Akurat teraz jest a propos w komentarzach odnośnie naszej dzisiejszej rozmowy. Tak, chciałbym jeszcze was zapytać, może takie trochę do namysłu, bardziej pytanie już trochę odchodząc od tego, ale podejrzewam, że jeszcze do tego wrócimy. Jak bardzo, bo jednak taki etap od waszych początków nagrań do etapu, w którym jesteśmy obecnie, musiał naprawdę bardzo dużo was przemielić pod względem podejścia właśnie i do seksualności, i do tego. I takie najbardziej ogólne pytanie, jak bardzo się zmieniło wasze podejście do tematu seksu od pierwszego nagrania do teraz? Wiesz co, w ogóle Dlaczego się... słyszysz? Tak? Słychać nas? Dola, którą zaczęliśmy, paradoksalnie była taką terapią dla nas. rozwiniemy ten temat zaraz. I No bardzo dużo się zmieniło. Po pierwsze, nabraliśmy doświadczenia w poszukiwaniu. Teraz to będzie też takie ogólnikowe, ale myślę, że wyciągniecie z tego to, co chcę powiedzieć. Mamy dużo większy spokój wewnętrzny, jeżeli chodzi o seksualność. Dzięki temu, że próbowaliśmy wielu rzeczy, szukaliśmy odpowiedzi, co lubimy, czego nie lubimy. Na początku to było wręcz aż takie dosyć szalone. Wiesz, rzucaliśmy się na to, okej, sprawdźmy to, sprawdźmy to, sprawdźmy tamto. Wiele fetyszy, które gdzieś, nie wiem, z pierwszych porno oglądanych, wiesz, w latach tam 90. okazało się, że tylko było w tych porno, ale wprowadzając to do życia codziennego, totalnie nie zjarające. I co się zmieniło od samego początku, to, że mamy dużo większą świadomość tego, co lubimy, czego nie lubimy. Tego, co nas podnieca, a co jest tylko, wiesz, to, co myśleliśmy, że nas podnieca. Po prostu chyba właśnie to rozmawianie, to zgłębianie, te takie dosyć szalone rozwijanie się seksualne pomogło nam dojść do momentu, kiedy jesteśmy dużo spokojniejsi seksualnie i dużo bardziej świadomi swojej seksualności. To jest pewne. I widzimy ten ogrom po prostu. To jest jaki to jest ogrom, ile się nauczyliśmy przez ten czas i ile jest naprawdę przed nami do zgłębienia. Codziennie się pojawia, znaczy może nie codziennie, ale to jest tak, że łapiemy się na tym, że jesteśmy w łóżku, czy załóżmy, mówię, ja pierdolę, coś nowego, wiesz, totalnie nowego, w ogóle się nie spodziewaliśmy, jakiś inny orgazm, czy w ogóle inny pomysł na pozycję. Inny punkt dotknięty, pocałowany, tak, naprawdę. I tu jest, to jest tak, jak masz w muzyce, masz tylko kilka nutek, a z tych kilku nutek jesteś w stanie zrobić nieskończoną ilość melodii. I to mniej więcej tak samo. Pewnie. Wiesz, no to chciałbym teraz zapytać o tą terapię albo o tą formę, jak to się zaczęło, ale tutaj nie chcę wchodzić jakoś szczególnie w tematy, w które nie mógłbym, dlatego prosiłbym was też o to, żebyście mogli nam powiedzieć, że tak powiem, tyle, ile możecie, ile jest jakby, ile czujecie się komfortowo. Nie? To bardziej chyba zaczęliśmy nagrywać, nagrywaliśmy wszystko i w pewnym momencie też zauważyliśmy, że nie tędy droga, po prostu chcieliśmy zapełnić content, jakiś profil nasz i zobaczyliśmy, że to nas przytłacza. Stwierdziliśmy, że potrzebujemy też naszego seksu bez kamery i to nam też pokazało, żebyśmy nie robili rzeczy wbrew sobie. No, bardzo ważne, przynajmniej ty nie miałeś problemu, znaczy podejrzewam, że nie miałeś problemu z poczuciem własnej wartości, natomiast u mnie to wręcz uwalniające. Wiesz, w momencie, kiedy poprzednie moje życie było takie, że każdy, kto coś powiedział, ja byłem od razu, bardzo byłem uzależniony od opinii innych ludzi, tak w przypadku pójścia tak na bardzo głęboką wodę, gdzie wiesz, jesteś cały czas oceniany i to oceniany ostro,
to była taka terapia szokowa. Wiesz, po tym całym okresie, w którym byliśmy, w którym jesteśmy teraz, widzę, jak kiedyś na mnie wpływa opinia innych ludzi, a jak i teraz jestem uwolniony od tego. Praktycznie nawet zła opinia jest dla mnie motywująca, a wręcz podnosi mnie na duchu, jeszcze podnosi moje poczucie własnej wartości, bo widzę, jak ludzie mają, ile frustracji ludzie mają w sobie i tylko udowadniają to, jak ja mam zajebiste życie teraz po prostu, jak mi się żyje. I to jest diametralna zmiana, wiesz, w kwestiach osobowości. I dlatego dla mnie to była taka właśnie bardzo nawet agresywna terapia, podnoszenie poczucia własnej wartości, które jak się okazało zewnętrznie można było powiedzieć facet sukcesu, wiesz, kilkukrotny mistrz Polski w wyścigach, powodziło mi się finansowo i nie było, wiesz, wszystko z zewnątrz wyglądało jak dream, nie? Ale w środku niestety to tam może nie nawet zero, ale w minus wchodzące poczucie własnej wartości i tu już dalej nie będziemy drążyć, bo to jest, wiesz, bardzo, bardzo głębokie wejście. Natomiast właśnie wszystko, co się wydarzyło przez te kilka lat aktualnie, spowodowało niesamowite uwolnienie i ja się teraz czuję po prostu wspaniale sam ze sobą, nie? Co jest niesamowite. Powiedziałeś o tym, że rzeczywiście to była ostra zmiana, ale jakby pokazuje, idąc na ocenę, dając się jakby ludziom oceniać, ale rzeczywiście potraktowali was i jakby nie macie chyba hejterów, nie? Zostaliście potraktowani wyjątkowo łagodnie pod tym względem. Gdzie sprawdzasz, czy jest hejt, czy nie? Na portalach wiadomo jakich, Mhm. 9 ponad procent pozytywnych opinii. A wręcz bardzo, takich niesamowitych, no, tak, motywujących. bardzo motywujących, uskrzydlających wiadomości, naprawdę. Od par, super. od małżeństw, to Tak. są najfajniejsze, wiesz, wiadomości, gdzie nam ludzie dziękują za to, co robimy wręcz, czego się nie spodziewaliśmy totalnie, nie? Że będziemy mieć Tak. normalnie, będziemy mieć podziękowania za to, że otwieramy Tak. ludzi, że pozwalamy, wiesz, pokazujemy, że tak można w związku, coś pięknego. Natomiast jak przeniesiesz się do mainstreamu, czyli tam, gdzie jakby znajdują się ludzie, którzy nie do końca, wiesz, szukają pornografii czy erotyki tej, której robimy, no to tam się wylewa, Pod tam się... jakimiś wywiadami udzielaliśmy i to już jest w mainstreamie, to tak, to tam już. Tam się wylewa. Znaczy tam są i hejterzy i później się znajdują Obraniacze. tak, obraniacze nasi, także toczą walkę tam z nimi. Bardzo ładnie, jak tak się wejdzie gdzieś tam pod jakiś wywiad i widzisz tam 350 komentarzy i zaczynasz sobie to czytać, to tam jest po prostu... Lepiej nie czytać. Wiesz co, ja czasami mam tak, że czytam to z tego względu, bo tam mam taki przekrój polskiego społeczeństwa i tego, co tak naprawdę, to co ludzie wypisują, to jest, mi się lustro, to jest ich życiowe lustro, wiesz, oni wszystko o nas wiedzą, oni znają całą naszą historię, tylko że to wszystkie te historie to są ich historie podane z życia, po prostu jak na tacy otwierają swoimi historiami i opowiadają o sobie. I to po raz kolejny pokazuje, Jezu, jak źle jest tym ludziom po prostu w życiu, że ich boli to, że wiesz, że może być para, która tak się odłączyła od systemu, która nie do końca, wiesz, ma na nią wpływ hejt czy cokolwiek, która jeszcze dodatkowo wygląda dobrze i się czuje dobrze i pokazuje to, że sobie, wiesz, dobrze żyje, no przecież to jest aż wiesz, turbo bolesne dla wielu ludzi. No i dlatego to powoduje, że jesteśmy atakowani, ale to głównie w tym mainstreamie, bo tam, gdzie ludzie szukają nas po to, żeby nas obejrzeć w danym akcie, to tam jest spoko. Nie, bo wiecie właśnie, patrzyłem na ostatnie kilka waszych, teraz nie przypomnę sobie, bo rzeczywiście drążyłem coś, żeby nie powtarzać w ostatnich jakby kwestiach. Ostatni jakiś podcast teraz słyszałem jeszcze dzisiaj, chwilę wcześniej. Oczywiście podejrzewam, że nie mogę reklamować, więc po prostu słyszałem podcast z wami no i w tych komentarzach rzeczywiście było, że Owiaksy to taka jedna parka, która rzeczywiście robi coś fajnego i da się ich oglądać, mimo tego, że mogłaby pójść lawina hejtu i jesteście zawsze jako ci, którzy są super. Jesteśmy teraz na Instagramie, gdzie można powiedzieć, że jesteśmy w mainstreamie i słyszymy miłe słowa, to fajne. Bardzo fajnie. To jak to nas odbiera? Ja, tak jak mówię, wszyscy mają prawo do tego, żeby sobie jakieś tam zdanie wyrobić. Jak najbardziej, to jest wasze, chcecie, oceniajcie. Tylko dziwi mnie po prostu to, ile ludzie poświęcają swojej własnej energii po prostu na to, żeby poszukać jakichś informacji o nas, żeby, wiesz, żeby coś w ogóle nam napisać.
Naprawdę, mi by się nie chciało, wiesz, tracić swojej energii i czasu po to, żeby kogoś hejtować. No pewnie. Słuchajcie, teraz na waszym przykładzie może spróbuję podać właśnie to wejście na ten etap. Chcę się dowiedzieć, jak wyszukiwaliście partnerów do jakby spotkania w czwórkę, bo spotykaliście się z Ciłałą i z jej partnerem. To jest też jakby para, która bardzo aktywnie nagrywa filmy w podobnym stylu do was, czy w podobnym stylu, powiedzmy w tematyce. I jak doszło właśnie do waszego spotkania? Bo to jednak musiało, jak mówiliście o złapaniu tej samej energii, no to jednak oni są z Polski, wy jesteście w Hiszpanii, żeby się spotkać, to musieliście, podejrzewam, że najpierw jakoś złapać kontakt, nie wiem, tekstowy i właśnie jak to na żywym przykładzie chciałbym się dowiedzieć, się podziałało. To staramy się i to coraz bardziej słuchać swojego ciała i swoich ruchów somatycznych. I jakoś tak już od dłuższego czasu zaczęliśmy, już nawet nie pamiętam, jak zaczęliśmy śledzić na Instagramie. Podobało nam się ich flow, wiesz, Tak, to co robią, że jest tam dużo uśmiechu, jest tam wiadomo, dużo radości w tym wszystkim. Tak, wiadomo, że wiadomo, wszystko w internecie da się wykreować, ale oni przemawiali swoją taką szczerością, tym swoim vibe'em i dystansem do siebie, że tak zaczęliśmy rozmawiać, nie? Że może byśmy się Jeżeli chodzi o nich, to nawet my żeśmy chyba wyszli z inicjatywą. Tak, tak. A żeby tak wiesz, pokazać cały ekran, jak to wygląda, no to my tych propozycji dostajemy dosyć często i dosyć dużo. I też również od ludzi z branży. Tylko to jest tak, że to, co żeśmy sobie założyli na samym początku, jeżeli czegoś nie czujemy w 100%, choćby jakakolwiek malutka, wiesz, doza tego, że coś tutaj nie gra, nie idziemy w to, nie potrzebujemy tego. Nic na siłę. I dlatego właśnie padło na nich, bo tam było tak, że wiemy, to jest ta energetyka, nie? To bardzo, żeśmy się spotkali, bo przecież to była właśnie Sherry Kandel, to Dawid i Sherry wcześniej i to tak samo wyglądało. Nigdy nie, jak ktoś pisze do nas hi, hello, cześć, wiesz, na takiej zasadzie. I to jedyny raz poczułaś po prostu, że... Tak. I to właśnie Cherry napisała, odpisałam i jakoś tak instynkt. Po prostu słuchamy swoich instynktów i staramy się przynajmniej. I właśnie tych odruchów somatycznych i wiadomo, zawsze później umawiamy się na wideokonferencję, żeby wyczuć, żeby porozmawiać trochę, zobaczyć, czy ten vibe nam odpowiada. Jeżeli cokolwiek wtedy wyszło, że tego nie czujemy, to dziękujemy bardzo, ale jednak. A w tych dwóch przypadkach zawsze było, że... Idealnie żeśmy trafili. Tak. I my, powiedz chyba za całą szóstkę w sumie, że i my fajnie trafiliśmy dla nich i oni fajnie dla nas, Tak. Bo bardzo nas to wszystkich rozwinęło. Tak. Na pewno też w podejściu do właśnie trójkątów i czworokątów, co chyba można zobaczyć na tym nagraniu z działami, jaki mamy fajny vibe, jaki tam jest w ogóle luz do tego wszystkiego. Nie jest to takie, nie jest tam nigdzie takie, nie ma mechaniki, nie ma tam po prostu tego, że my żeśmy się dobrze bawili, co jest dosyć mało spotykane w branży, z tego względu, że jak wiesz, spotykają się ludzie, którzy się nie znają w żaden sposób i trafiają się na siebie, to nawet jeśli to są profesjonalni aktorzy, to ja sobie, teraz nie będę wypowiadać się za innych, bo nie mam takiego doświadczenia. Natomiast nie wyobrażam sobie, wiesz, tego samego dnia z kimś i jakikolwiek czy jakąkolwiek energetykę załączyć, żeby nawet jak odwalimy jakiś fajny akt seksualny, to nie będzie tej radości, nie będzie takiego połączenia, które nam po prostu zajebiście pasuje. Dlatego właśnie zapraszaliśmy ich do siebie, żeby razem trochę pobyć, zjeść coś, poznać się, wypić. Tak, i też nie rzucaliśmy się od razu na nagrywanie, tylko właśnie spędziliśmy najpierw trochę czasu, kiedy jeszcze bardziej się zbliżyliśmy na zasadzie takiej, żeby wiedzieć. Oczywiście od razu to, co jest najważniejsze, na wstępie mówimy, gdzie są jakie granice, kto czego nie chce, czego nie lubi, żeby nie przekroczyć. I oczywiście badania aktualne na choroby weneryczne. To jest tak zwany paszport. Nie? W tej branży to jest, można powiedzieć, że to jest najbezpieczniejsza branża, jeżeli chodzi o seks. Ogólnie życiowo, jak teraz spotykamy się z ludźmi, którzy są w branży, to jest tak naprawdę, no idziesz na imprezę, nie będziesz brać od nikogo, wiesz, wyniku badań wenerycznych. Jak się spotykamy, to jest jakby pierwsze. Najpierw przesyłamy sobie
indywidualne badania na wszystkie weneryki i dopiero potem przechodzimy do kolejnego etapu. Także od tej strony jest dużo więcej spokoju. Mhm. Jasne. Mawiał na trójkąty czy czworokąty. Dokładnie, żeby też nawet w takim Tak. poza branżą, w życiu codziennym, pamiętajcie ludziska, że jak chcecie z kimś się spotkać na seks, to będziecie mieli dużo przyjemniejszy ten seks i dużo spokojniejszy, jak najpierw otwarcie poprosicie i wymienicie się badaniami na weneryki, no bo to jest wasze zdrowie, to jest wasze życie, to wstydzić. Czy nawet, że tak powiem, zrobicie sobie prezent, mówię do par, na walentynki i pójdziecie razem sobie zrobić badania. Powiem wam, że może tak być, że w ciągu lat, kiedy jesteście razem, ani razu nie byliście sobie zrobić badań na weneryki. To jest to, że ludzie tak jak nam piszą, nie? Dlaczego się badamy? Znaczy teraz już nam tak nie piszą, bo mamy kooperację z innymi, ale Tak. wcześniej dlaczego się badamy, jak jesteśmy w stanie związku? No otóż dlatego, że wenerykiem można się zarazić prawie że wszędzie, nawet przez pocałunek. A druga sprawa, no nie wszyscy są w związkach, które są pierwszy raz z partnerem od samego początku. Z reguły te związki to są związki, gdzie spotyka się ktoś, kto miał wcześniej partnerów, ktoś inny, kto miał wcześniej partnerów, a wystarczy jeden raz trafić, że to Śnieżna. Także badajcie się, to nie jest żaden wstyd, a wręcz daje wam turbo niesamowity spokój. Tak. Chcę jeszcze zapytać o to, bo mówiliście o tym, że rzeczywiście to jest wejście już na inne etapy, to jest wejście na wyższy etap też w sumie nagrywania, także no, zajmujecie się tym teraz bardziej, no, nazwijmy to profesjonalnie. Nie? I czy nie macie na przykład tak, wiecie, że na przykład zbliżycie się we dwójkę bez włączenia kamer tak prywatnie i nagle jest takie, kurwa, tak fajnie wyszło, że mogliśmy to nagrać, nie? I czy rzeczywiście nie ma takiego przejścia, nie boicie się tego, że coś na przykład ucieknie, albo coś mogliście nagrywać, albo właśnie takie myślenie będzie, że kurwa, moglibyśmy jednak nagrywać częściej, nie? Tak, mamy to za sobą. Tak, kiedyś tak mieliśmy, naprawdę, kiedyś tak mieliśmy i ileś razy było, że żałowaliśmy, kurde, mogliśmy włączyć tą kamerę, ale teraz myślę, że zajebiście, bo jesteśmy na takim etapie, gdzie nagrywanie to jest może 30% całego naszego seksu i do nagrywania podchodzimy jak do nagrywania, a nasz seks jest po prostu naszym seksem. Tak, czasami jest po prostu też się nauczyliśmy, to jest ten taki know-how troszkę branżowy, wiesz, tak trzeba nogę podnieść, tu trzeba, wiesz, tak stanąć, żeby odbiorca miał sobie na co popatrzeć, bo po to robimy, żeby odbiorca popatrzył sobie na to. No to jest jakby klucz całego pornografii, nie będziemy tego ukrywać, no ale gęsto jest tak, że to są niewygodne pozycje. I jak chcemy Albo mało przyjemne. albo wręcz mało przyjemne, a jak chcemy Tak. wiesz, dla siebie coś zrobić wspólnie, czyli oddać sobie siebie i zrobić sobie nawzajem przyjemność, no czasami to może nie wyglądać idealnie pod nagrywanie. Chciałem też zapytać o to właśnie, czy nie czujecie takiej presji? W sumie jak teraz to wychodzi tak mniej więcej, tylko muszę o to zapytać tak, żeby mieć to przedstawione. Nie czujecie żadnej presji pod tym względem rzeczywiście? Na przykład wasz ten seks to jest osobne miejsce zupełnie niż to, czym się zajmujecie, czyli nagrywanie. Nie ma czegoś takiego, że boicie się, że to się jakoś wymiesza albo połączy. Mieliśmy coś takiego w pewnym momencie, że to już się nam to przeszkadzało, dlatego postanowiliśmy to rozdzielić i Tu po raz kolejny wraca, wiesz, temat otwartej, szczerej rozmowy. Zauważyliśmy, że bardzo mocno opada vibe, to libido przy nagraniach też. Gdzieś robiliśmy nagrania, których oboje nie czuliśmy się, wiesz, tak, żeby to nagranie zrobić, potem to nagranie nam się nie podobało i zaczęliśmy zauważyć, że robimy nagrania wtedy, kiedy mamy do tego na to ochotę, nie robimy nic na siłę, a tą naszą taką bliskość bardzo pielęgnujemy, nie? Czyli jakby, jeżeli potrzebujemy siebie nawzajem, no to już teraz tej kamery nie chcemy. Ale tak jak mówisz, rzeczywiście było tak, że na początku, jak tylko żeśmy się do siebie zbliżali, to gdzie jest kamera, gdzie jest telefon, Tak. wiesz, żeby to nagrać, żeby mieć ten content. no chyba, że teraz przez ostatnie dni wykorzystujemy słońce jeszcze w Hiszpanii. Nie wiem. Tak, ale też robimy to na dużo większym luzie, nie? Tak, Z większym totalnie. śmiechem. No. Dzisiaj się udało coś nagrać. Czyli tak, wy działacie teraz, tak żeby to sobie uściślić, wy działacie teraz na Pornhubie, ale jakby ekskluzywny materiał, nazwijmy to w ten sposób, jest na OnlyFans, tak?
I czy jeszcze macie jakieś miejsce, gdzie działacie? Bo z tego, co widziałem, był jeden pokaz, tylko to chyba widziałem u was, tam był po prostu screen z Instagrama czy z Showupa, a tam się pojawiliście z Chihuahua i nie myśleliście na przykład, żeby pójść rzeczywiście w pokazy live, czy... Wiele razy się nad tym zastanawialiśmy i Mhm. zawsze przemawiało, że to nie jest dla To nie nas. nasza bajka, no. Jak właśnie tutaj Chihuahua Tak, z Wołodią. z Odią. Ja pierdzielę, jaki oni mają flow. Tak, oni nam to zaproponowali, ponieważ oni robią kamerki i Mhm. oni mają tego flow, po prostu jakby byli do tego naprawdę. I ja po prostu byłam tak w pewnym momencie zagubiona, że nie wiedziałam w ogóle, o co tam chodzi. I byłam pod naprawdę wielkim wrażeniem, jakie oni mają flow do tego. I naprawdę robią to, Na luzie. Po prostu to jest robią tak, że to wiesz, tam nie ma, idealnie, po tam nie prostu ma, są chyba najlepsi. tam nie ma zmuszania się. I to mi też Tak. pokazało, że mi przynajmniej pokazało, że no nie nadaje się do tego, bo nigdy nie będę może przy praktyce bym tam, ale widząc Tak. to w jaki sposób, z jakim luzem, z jaką otwartością, z jaką wiesz, płynnością i szybkością oni działają na tych kamerkach, to ja się czułem tak zagubiony, dokładnie tak. Nie ogarnę tego. Nie ogarnę tego. Dobrze w nagrywaniu tych filmów, wiesz, Tak. montowaniu, ale live show jest dla nas. Ten kontakt z drugą osobą bezpośredni jakoś tak to nie idzie po drodze. Kilka razy Tak. próbowaliśmy się przekonać do tego i stwierdziliśmy, że. Próbowaliśmy, rozmawiając o Tak. tym i za każdym razem dochodziliśmy do wniosku, że jednak. Aczkolwiek właśnie przez te kilka dni z Chihuahuami zrobiliśmy chyba 3 razy byliśmy na Showupie. O, tak. Tak. No. Mhm. I naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Też to Tak, oczywiście, doświadczenie super. oczywiście to nagraliśmy, także mamy nagrania właśnie na naszych OnlyFans. No i I ogólnie może stwierdziliśmy kiedyś jeszcze w Tak. przyszłości, ale pewnie tylko z nimi to zrobimy. na takiej zasadzie, że sami raczej nie usiądziemy przed kamerkę, Mhm. ale też nie wykluczamy, bo wiesz, to jest tak, że my się cały czas zmieniamy, to jest cały czas droga, to jakoś tam trwa, może kiedyś skoczymy przed kamerkę, natomiast na ten moment jest to gdzieś bardzo mocno oddalone. Jak gdzieśmy po tym zakończonym spotkaniu i po tej przygodzie stwierdziliśmy, że fajnie będzie, może to kiedyś zrobić, ale jeżeli oni nas pociągną, jeżeli oni to poprowadzą, cały show dookoła tego, my możemy tam być jako, wiesz, narzędzia, że tak. Pewnie. Czekajcie. Dobra, jest chyba. Okej, bo miałem chwilowe miałem was cicho. Teraz chyba jest okej, nie wiem. Dobra. Tak, chcę was jeszcze, bo rozmawialiśmy ze sobą chyba z 5 miesięcy temu, no w każdym razie kilka miesięcy temu. I wtedy mówiliście, że... Dobra. Daj sekundkę, momencik. Jest. Będzie. Najwyżej jak nam jeszcze raz przerwy. No, rozmawialiśmy, mówiłeś 5 miesięcy temu i to nam przerwało. Temu o tym, czy jakby branża porno jest waszym jedynym takim głównym zarobkiem, że nazwijmy to głównym, niech będzie. I wtedy mówiliście, że jeszcze jest z tym jednak problem, jeszcze nie da się z tego w pełni wyżyć. I na etapie teraz przejścia te kilka miesięcy dalej na bazie doświadczenia możecie powiedzieć, że da się bardziej, jest lepiej, czy jednak dalej nie jest to taka jedyna forma? Powiem tak, często do nas różni ludzie piszą, że chcieliby zacząć i zawsze oczywiście jesteśmy chętni, żeby udzielić kilku rad, ale pierwsze co mówimy o tym, że trzeba w to wejść na 100%. Trzeba bardzo poświęcić na to, bo to nie przy tej ilości performerów, jaka jest w internecie, naprawdę trzeba bardzo dużo poświęcić czasu i ciężko popracować, żeby się czymś wyróżnić i żeby zacząć zarabiać dobre pieniądze. My w roku zaczęliśmy coś zarabiać. Po roku było tak, że można było pokryć koszty życiowe. Może w ten sposób, ale pokrywanie kosztów życiowych w żaden sposób nie jest satysfakcjonujące. To jest zawsze też zależy, kto jakie ma wymagania i ile wydaje miesięcznie. My akurat lubimy życie na wyższym poziomie niż niższym. Znaczy, wiesz, trudno powiedzieć, to, czy wyższy, czy niższy, to też jest kwestia perspektywy. Tak, Ogólnie, oczywiście, nie lubimy ale sobie odmawiać. lubimy wydawać pieniądze. O, jak mamy na coś po ochotę, prostu. jak mamy na coś ochotę, to chcemy, żeby było nas stać, wiesz, pójść do knajpki nawet codziennie i zostawić tam 170 euro, bo akurat taki mamy kaprys. To się tak często nie zdarza, ale jest to... Teraz ile mamy? Około 2 lat w branży będziemy, czy jeszcze W marcu nie? W marcu. minął.
Nadal jest tak, że mamy też kontrakty poza branżą, które ciągniemy, więc to nam pozwala po prostu, wiesz, być na odpowiednim poziomie. Gdybyśmy teraz i wyłącznie z tej branży, z branży dla dorosłych, To i tak są w miarę już jest satysfakcjonujące w miarę pieniądze. okej. Tylko trzeba podkreślić, że to są 2 lata nie byle jakiej roboty, nie? To jest 2 lata dbania o ten wizerunek, 2 lata nagrywania tych materiałów, inwestycje też w nowe sprzęty, w miejsca, żeby też nie zanudzić odbiorców. To jest tak, że Tak. my w ogóle wcześniej nie byliśmy social Inwestycja- mediowi, przecież Juli się Ja zajmuje. nie wiedziałam, co to jest story w ogóle i o co w tym chodzi, także No to się okazuje, że mimo, że jesteśmy w branży takiej dosyć ostrej, wiesz, w branży dla dorosłych, to i tak trzeba dbać o te najbardziej podstawowe social media, właśnie takie jak Instagram, który jest największym nośnikiem. I to czy skutkuje... Twitter, Tak, gdzie tam są już dozwolone treści. Na więcej pokazać. tak. Automatycznie z niektórymi platformami łączyć po prostu i się wyświetla, na przykład jak wchodzi nowy filmik, od razu na Twitterze się wyświetla, także to też jest fajne. A nie myśleliście na przykład o TikToku, bo z tego co widzę, znaczy niestety muszę go przewijać cały czas i w pracy mam coś takiego, że szukam czegoś, o czym mógłbym napisać, ale coraz częściej się pojawiają rzeczywiście jakby gwiazdy filmów dla dorosłych, które pokazują tak na zasadzie fragment i zobaczcie więcej na Instagramie, nie? Ale to mi się pojawia teraz naprawdę bardzo często i wydaje mi się, że też ktoś z Polski, tylko nie chcę teraz już wymyślać albo kombinować, ale wydaje mi się, że kogoś też widziałem, dlatego właśnie chciałem o to zapytać. Czy nie myśleliście, że na tą stronę? Realnie temat TikToka to jest jak temat kamerek. Mhm. Aha, w ten sposób. Tak. Jasne. Gdzieś tam nam się pojawia, nawet od innych jakichś ludzi i za każdym jakoś kurczę nie To, co jest najfajniejsze w tym, co robimy, przełamujemy się do tego jakoś. No. Nie wiem, drodze do tych TikToków. Trochę zaczęliśmy takie niby robić, znaczy nie, Te mamy reelsy, jeden, nie? tak, reelsy. na Instagramie, coś, nie wiem, podobnego, ale zrobiliśmy jednego TikToka, który właśnie na Hubie, na YouTubie dla dorosłych. To się kłania po raz kolejny to, że my nic nie musimy, żeby sobie mamy informacje, że wiesz, że wejdźcie w TikToka, róbcie TikToki, bo to wiecie, bo to pójdzie, to będzie działać. Tylko dopóki my tego nie poczujemy, że chcemy to zrobić, dopóki wiesz, nie będzie takie, mamy ochotę na to, wiesz, zróbmy to z pełnym zaangażowaniem, wiesz, na 100%, to nie pójdziemy. I to jest chyba ten cały plus, który mamy, że my nie musimy i to jest tak, że robimy to, co chcemy na tą samą ochotę. Nic, co jest wbrew nam, czego byśmy nie chcieli robić, bo za każdym razem, jak próbowaliśmy zrobić coś na siłę, to wychodziło... No, dokładnie. Jak się raz obudzimy i stwierdzimy, zrobię TikToka i będę miała flow, czy ty będziesz miał flow, Tak. to wtedy zrobimy, ale jakoś na razie... Chciałbym zapytać też o takie techniczne, już bardziej techniczna sprawa, bo ciekawi mnie bardzo OnlyFans i to, na ile można na tym zarobić i wydaje mi się, że dużo osób też rzeczywiście może chcieć jakby wiedzieć o tym jak najwięcej, ponieważ to jest taki, wydaje mi się, że OnlyFans jest swego rodzaju przełomem, bo jak były jakiekolwiek inne jakieś portale, na których się pojawiały nagie treści za jakąś określoną kwotę, to jednak nie było to aż tak popularne. To cały czas było owiane taką niechęcią nawet, bo to jednak porno, a w tej sytuacji OnlyFans jest takie naprawdę naturalne. I ja nawet w otoczeniu gdzieś tam ludzi, których kojarzę albo z którymi kiedykolwiek miałem kontakt, widzę osoby, które po prostu lubią sobie robić takie zdjęcia i lubią je tam udostępniać, aczkolwiek nigdzie indziej by tego nie pokazali. I czy przynajmniej tak to wygląda. Nie chcą wchodzić na żaden etap, że tak powiem, dalszy. I chciałem zapytać o to, na ile OnlyFans myślicie, że działa w ogóle, ile to jest procent dochodu na przykład z OnlyFans i czy rzeczywiście można na przykład tylko na tym, gdybyście teraz się skupili wyłącznie na sprzedawaniu treści na OnlyFans, to czy na tym da się także mieć, że tak powiem, dobry dochód? Platforma, na której zarabiamy teraz. Jakby pomysł na OnlyFans i sam sukces OnlyFans zawdzięcza temu, że od grudnia 2020 roku zablokowane zostały płatności na Pornhubie. I mnóstwo sektorów, którzy działali na Pornhubie, po prostu przeniosło się na OnlyFans. I w tym momencie OnlyFans zrobiło się
taką totalnie podstawową, pierwszą platformą, tak samo dla sex workerów. Określać procentowość zarobków, to aktualnie to jest, podejrzewam, 70 do 30, 70 OnlyFans i 30 wszystko inne dookoła. Także to jest, Tak. i to jest dla zdecydowanej większości sex workerów z całego świata, tak, na ten moment Ten tak to wygląda. Pornhub generalnie jest taką jakby reklamą naszą bardziej. Mhm. I też tam umieściliśmy taki krótki, 3-minutowy filmik z urywkami, co można znaleźć na naszym OnlyFans. Żeby wiadomo, jakoś ludzi zachęcić, ale myślę, że, znaczy ja jestem bardzo zadowolona z naszego OnlyFansa. Tak. Umieszczamy naprawdę 5-6 razy w tygodniu content. On jest już nie poddawany kolejnym opłatom, także jak ktoś wykupił u nas subskrypcję, to już ma dostęp totalnie do wszystkiego. Nie ma czegoś takiego, że musi dopłacać za coś. Właśnie bardzo dużo osób robi tak, że jednak wykupujesz subskrypcję, a później masz jakieś tam skróty filmików o jakieś zdjęcia, ale już jak masz cały filmik, to też musisz jakby zapłacić za niego. I my subskrybowaliśmy też kilka osób, wiadomo, jak zaczynaliśmy, żeby zobaczyć, jak działa. I jakoś tak zgodni byliśmy, że nam się to akurat nie podoba, że jeżeli już ktoś płaci za miesięczną subskrypcję, to już niech ma dostęp po prostu do wszystkich treści. Także umieszczamy tam zawsze full videos i wszystkie kolaboracje, wszystkie ekskluzywne rzeczy. Jedną relację z siłami po prostu tak nam się spodobała, że stwierdziliśmy, jeden raz zrobimy odstępstwo od naszej tej reguły i jest wrzucony na Pornhuba i rzeczywiście znaczy jest tam wrzucony połowa filmiku, ponieważ jest tam 15-minutowy chyba filmik, ale półgodzinny jest dostępny na OnlyFans. Tak. I to działa. Dokładnie. Tu pojawiły mi się komentarze, i w sumie to jest ciekawa sprawa, bo pojawiły się dwa, trzy odnośnie tego, że po co jakby płacić za OnlyFans, skoro i tak wrzucacie materiały jakieś, które mogą, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc, zadowolić osobę, która jakby odbiorcę. I jakby rzeczywiście czym to się różni? Dlaczego rzeczywiście jakby spróbujcie mi, zrobię to zadaniowo, ale spróbujcie mi wytłumaczyć rzeczywiście mi jako osobie, która ogląda was na przykład na Pornhubie i dostaje odnośnik, że lepiej będzie na OnlyFans, ale i tak na Pornhubie jest fajnie. To jakby czym to się różni tak porządnie? Ja myślę, że też podejściem danej osoby, bo dla jednej osoby to może być satysfakcjonujące, co znajdzie w darmowych treściach, a mamy jednak sporo tak zwanych fanów, którzy chcą nas jakoś zobaczyć w codziennym życiu. Mamy tam po prostu takiego jakby, właśnie, Big Brother, życie codzienne, nasze. Plus, no tak, mów. Nie mów ty, bo pierwszy raz właśnie fajnie, bo zrobiłem to ja zawsze jestem największą gadą, a tu dzisiaj Julii, także oddaję w pełni. Tak, a oprócz tego to ja jestem bardzo zadowolona z filmików, jakie są na Pornhubie, ale jestem najbardziej zadowolona z tych, które mamy właśnie na OnlyFans. To jest to, że właśnie jakby Pornhub czy portale z przestrzenią, z nagraniami tymi w takiej przestrzeni darmowej, to są przygotowane nagrania, jest ich sporo, mamy ich bardzo dużo, rzeczywiście tak naprawdę jak ktoś chce, to znajdzie wszystko, nie? Natomiast to, co jest taką największym atutem OnlyFans, to jest to, jeżeli ktoś chce tak z nami troszkę w taką interakcję życiową wziąć, czyli tak naprawdę subskrybując nas, wie, gdzie jesteśmy, co robimy, coś co najbardziej to, że mają taką świadomość, że to jest nagrywane teraz, nie? Że to jest tego dnia nagrane. Odtwórczość, że poszedłem do wypożyczalni, wiesz, do Beverly Hills sobie wypożyczyć kasetę, wsadziłem i odtwarzam, ale kurwa, teraz zapomniałem, jestem stary, nie? Kaseta VHS. Dobra. Tak. Tylko bardzo, także wiecie. Nie no, żartujesz, tak źle nie jest, ale rzeczywiście to jest temat dawny. Tak. Prowadzi to teraz praktycznie na bieżąco, stara się, żeby to było, tak jak mówiła, w ciągu tygodnia, żeby to było 5-6 wrzutek i to jest praktycznie okrągło. I to jest to życie, które jest takie pokazane, to fajne, czyli to życie nasze takie codzienne, ale to dokładnie z tą taką nutką pikanterii, że wiesz, jesteśmy i tam nadzy, i uprawiamy seks i wszystkie te nasze takie przygody, które są w domu, I poza kolaboracje domem. z innymi ludźmi właśnie. I też bardzo dużo wiadomości dostajemy od ludzi, którzy nie
wcześniej nie wykupili OnlyFans i na przykład nam o tym piszą, że po raz pierwszy wykupuje OnlyFans dla was właśnie i że są, no... Albo ci, którzy mieli... Słyszeliśmy bardzo dobre opinie, Tak. że ponoć mamy najlepszy OnlyFans ever. że mieli już ileś profili OnlyFans pośledzonych, ale że właśnie dostać wszystko, co chcą, znajdują wszystko i są jakby na bieżąco te materiały dostarczane, więc ten feedback, który od ludzi zarejestrowanych na OnlyFans pozwala nam zrozumieć, że robimy to dobrze, że to idzie w dobrym kierunku. Znaczy I że... sama ilość fanów i to, że jesteśmy w jakimś tam topie Czy tak naprawdę, no wiesz, no, 1,6%. a to jest na cały spośród świat w sumie, wszystkich także performerów. daje nam to fajny feedback, Tak. bardzo fajny. Ile kosztuje wasze miesięczna subskrypcja? $99. Dobra, nie mam pojęcia, jak to będzie na nasze około 20. Nie, No, niecałe 50 zł, nie? No, 40 chciałem. No, chciałem 40 powiedzieć. No to dobra, to jeszcze jest taka cena, którą rzeczywiście wydaje mi się, że można zapłacić za codzienne materiały, nie? Bo to też jest kwestia tego, na ile ludzie decydują się na to, żeby rzeczywiście wchodzić w to, żeby płacić za porno, skoro jest tak naprawdę ogólnodostępne. Nie? ale wiesz co, mamy też na przykład filmiki na sprzedaż na innej platformie, na ManyVids i filmiki praktycznie, które są na sprzedaż, są dostępne w fanklubie, a mamy je na sprzedaż każdy z osobna i to za większe, a i tak się sprzedają, także... Ludzie chcą zobaczyć tylko coś, a tutaj za to niecałe $10 mają Wszystko. nie tylko to, co chcą zobaczyć, ale jeszcze cały katalog materiałów, które są w gratisie do tego w tym momencie. Tak. A na przykład z wyświetleń na Pornhubie są też, dajmy na to, macie darmowy filmik, to czy na filmie ogólnodostępnym też możecie coś zarobić? Teraz to zarabiamy tam na wyświetleniach darmowych filmików, ponieważ wcześniej mieliśmy na sprzedaży filmików, na filmikach na zamówienie, na fanklubie i kiedy Visa i Mastercard w tym grudniu 2020 się wycofali, wszyscy performerzy zarabiają tylko i wyłącznie na darmowych wyświetleniach. I jest Całość to... dochodu z Pornhuba została to całkowicie odcięta. Tak, dokładnie. I jest to około $600 za 1 000 000 wyświetleń. No, coś takiego. Plus minus. Plus minus. Tam można sobie przeliczyć, ile to... Tam wychodzi... Słucham? Bo coś A ile usłyszałam. macie mniej więcej pod filmami wyświetleń? Różnie. Natomiast ogólnie wyświetleń wszystkich mamy 34 miliony. Ładnie, dobra, to jest rzeczywiście ładnie. Wiecie co, ode mnie tak naprawdę jeszcze szukam tu po swoich jakichś takich karteczkach, które zaznaczałem, żeby o coś zapytać, ale ode mnie tak naprawdę to już chyba wszystko. Wydaje mi się, że o zaufaniu pogadaliśmy dużo. O rozmowę zapamiętałem najbardziej. Rzeczywiście, żeby wszystko żeby cały czas rozmawiać z drugą połówką. I na chwilę obecną już was nie będę męczył. Widzimy się 17 lutego i będę kombinował, o co was pytać, bo powiem wam, że to było straszne wyzwanie, żeby nie pytać o coś, o co pytałem już te kilka miesięcy temu, nie? Wtedy myślałem, że wyczerpałem temat. Bo fajnie. Zupełnie inna. Poszedłeś troszkę w inną stronę i to też dla nas jest fajne, bo wiesz, nie musimy po raz kolejny tych samych rzeczy opowiadać, a to się często zdarza. Natomiast No bardzo właśnie, dziękujemy. strasznie. Dobra, to dziękuję wam bardzo. Rozłączam się. To wam oczywiście tam wyślę. Znaczy, jak ogarnę, jak to wysłać, to inna sprawa. Ale postaram się wam wysłać i już zrobicie z tym, co chcecie. Dziękuję wam bardzo i dziękuję wszystkim oglądającym w takim razie i wszystkiego dobrego. Na razie. Hej.